Witajcie kochani, dzisiaj nagrywam filmik, ponieważ miałam dużo zapytań odnośnie twardości moich pierniczków, suchości, twardości, czy są twarde, czy są miękkie, jak one się zachowują. A prawda jest taka, że moje pierniczki żyją swoim życiem, czyli w zależności od wilgotności powietrza po prostu mogą być suche, jeśli jest sucho, tak jak na przykład grzeją kaloryfery, natomiast jeśli jest wilgotno w powietrzu, na przykład wiosną czy na jesieni, no miękną jak gąbka. Więc chciałam Wam pokazać, jaki jest na nie najlepszy sposób. Tutaj mam choinkę, która się trochę zdewastowała, więc ją właśnie wykorzystam. Oj, okruszki. Chciałam Wam powiedzieć, że ta choinka jest z września, ale jak Wam to pokazać? Zaraz wyjmę podkład, żeby sobie nie nasypać tych okruszków. O Jezu, jeszcze więcej okruszków. Dobra, zrobię tak. Metka jest widzicie, to jest, znaczy, że jest 29 września. Czyli pierniczki mają już październik, listopad, grudzień, styczeń, w zasadzie luty. 5 miesięcy ma ta choinka. Natomiast tutaj mam jeszcze, przygotowałam sobie takie resztki, wiecie, z tych takich resztek, co się zje do zjedzenia. Jakieś tutaj właśnie coś tam, jak się nie udało. Tutaj mam kawałek pierniczka, co się zje, właśnie nadgryziony. On jest w ogóle temat komunijny z zeszłego roku, no nie wiem, maj, no jakoś tak z maja, więc one to już w ogóle mają około roku. Tutaj przekładam je od razu do zielonego pudełka, ponieważ chcę Wam pokazać i będę te filmiki nagrywać, później będę kleić, jak one miękną pod wpływem zamknięcia z jabłkiem. I jak to zrobić, żeby było super. Znowu włożę, mam akurat 4 choinki, na zasadzie 3,5 choinki, plus tą etykietkę. I teraz tak. Do tego bierzemy jabłuszko, przekraiwam je na pół. Jaki kurczę film instruktażowy. I jedną połowę zamykamy razem z pierniczkami w pojemniku. Tak, żeby się nie dotykało. Oj, dotknęłam. Tak, żeby się nie dotykało, żeby to sobie wilgotnościowo jakby tutaj pochłonęło. Pierniczki przejmą wilgoć z jabłka. Jabłko nam troszeczkę wyschnie. A jutro nagram ten sam filmik zobaczymy, co się będzie działo po jednym dniu. Czasami ten proces trzeba powtórzyć. Jabłuszko trzeba wymieniać na przykład codziennie. Czasami wystarczy zostawić na jedną noc. To w zależności, tak jak wspomniałam na początku, te pierniczki żyją swoim życiem i tak to wygląda. Tu jeszcze, żebyście mi nie powiedzieli, że podmieniłam choinki, to pokażę Wam, jakie one są twarde. O, widzicie? Jak szczeliło? A przy okazji sobie zjem ten kawałek, bo one są pyszne, mimo tego, że są suche. Dobra, zostawiam tak, zamykam w pojemniku i ten filmik powtórzę, zobaczymy jutro i powtórzę ten proces, no dotąd aż będą fajne. Zostawiam je tu na blacie, jutro do niego wrócę, a jabłuszko drugie zamykam właśnie na jutro. Mam taki pojemniczek wysysany, więc będzie, no zachowa świeżość do jutra. Dobra, to w takim układzie do następnego. Witajcie kochani, sprawdzamy dzisiaj, jak tam moje pierniczki się czują po nocy z jabłuszkiem. Jabłko, jak widzicie, trochę zeschło. Zaraz tu sprawdzimy. O, nie wiem, czy to widać, jak to zrobić. O, widzicie? Jak już troszeczkę zmiękło. Więc ten kawałek zjem. No, super. Mówię z pełną buzią, no ale nagrywam filmik. To jak się sprawuje. To jeszcze jest twarde. Ale choinka super. Więc wymieniam jabłko. Tamtą połówkę wczorajszą zamknęłam w pudełeczku takim odsysanym. Tak swoją drogą polecam, te pudełeczka są mega. Tak normalnie do kuchni. Dobra, zażarłam. Wkładam, zamykam z drugim jabłkiem i nagram trzecią część już tego filmiku jutro. Odkładam, zamykam i testu w ciągu dalszy. To do zobaczenia. Do następnego. Witajcie kochani. Sprawdzamy po raz drugi pierniczki. Ja źle powiedziałam na ostatnim filmiku, że one stały przez noc, bo one stały przez dobę, bo ja wieczorem ten filmik nagrywam, tak jak teraz nagrywam znowu po dobie, a nie po nocy, bo znowu jest wieczór. To jest ta druga połówka jabłka, którą zmieniliśmy. No i sprawdzamy. Mięciusieńkie.
Zaraz tak na brzegu wezmę. O, tutaj na tej większej części. O, widzicie, jak się wgniata? Zaraz jeszcze ostrość spróbuję złapać. Tu mi łap ostrość w aparacie, tutaj. O. No czemuż to nie działa? O, działa. Załapało. Widzicie? Jak wgniatam? Jaki miękki pierniczek? Zeżarta nóżka. Pyszność. A ten, który już był, tak jak Wam wspominałam, po roku. Patrzcie. Widzicie? Jak mięciusio? Jakie pyszniusie? I normalnie to w zasadzie po dwóch dobach. Więc po prostu mega rozkminka. Patrzcie, jaki miękki, idealny do zeżarcia. No łap się ostrości. Idealny do zeżarcia. Więc, że tak powiem, to działa najprawdopodobniej na wszystkie pierniczki, ale moje pierniczki, tak jak już wspominałam, są z prawdziwego miodu, z prawdziwego masła. Lukier królewski to jest z cukru, pudru, białka i troszeczkę soku z cytryny, więc tutaj nic nadzwyczajnego jakby nie ma, domowe, z przepisu takiego domowego i na wszystkie takie pierniczki powinien ten sposób działać. Więc no, korzystajcie, żeby nikt mi później nie powiedział, czy pierniczki są jakby suche, czy coś, bo tak jak wspomniałam, one żyją swoim życiem. Więc przy kaloryferze, oczywiście mówię o odpakowanych jakby pierniczkach, co nie, że jak ktoś na święta położy sobie na paterce i będzie wilgotno przy choince, to one zmiękną, ale jak położy przy kaloryferze, no to automatycznie po prostu przeschną się od tej temperatury, więc jakby ten sposób z jabłkiem, jak widzicie, jedno jabłko wystarczy na stosunkowo dużo, bo jeśli byłby cały ten pojemnik tych pierniczków, może trzeba by było jeszcze pół jabłka, bo tutaj w sumie mam te 4 pierniczki tylko i pół, więc tutaj może być ewentualna różnica, że jakbyście mieli cały taki pojemnik, no to trzeba by było może jeszcze troszeczkę to podtrzymać, ale jak widzicie, działa super fantastycznie i pierniczki są jak najbardziej pysznościowe, miękkie i do jedzenia. Jeszcze tak dodam przy okazji, że moje pierniczki są wybadane w laboratorium na rok czasu terminu do spożycia, więc takie metkuję, takie robię, dlatego też nagrywam taki filmik, że jakby ktoś potrzebował, ja go później sobie spróbuję udostępniać jakby i na stronce i gdzieś, no może jakoś może kod QR bym na metce dodawała, czy coś takiego, żeby po prostu ludziom to bardziej uświadomić i żeby się nie przejmowali, że pierniczki są jakieś twarde, bo one po prostu żyją jak chcą. Więc na pierniczki zapraszam, jakbyście byli zainteresowani takimi różnymi choinkami, nie choinkami. O, jeszcze tu Wam pokażę, mam pod ręką serduszko na walentynki, które robiłam, więc sobie tutaj na dekoracji, na wystawce postawiłam. Jakbyście byli zainteresowani takimi pierniczkami na zamówienie, to oczywiście piszcie. Jeśli macie moje pierniczki i służą jako dekoracja, to po roku bez problemu możecie je zmiękczyć i zjeść. Albo jeśli macie swoje też z prawdziwego miodu, ja używam wielokwiatowy, bo jest taki najlepszy, z prawdziwego miodu, masła, to ten sposób też będzie działał i możecie sobie jak najbardziej takie pierniczki zmiękczyć. Ale na takie twardsze, suchsze też są bardzo dobre, więc no jak kto woli. Sposób jest i działa, korzystajcie. Dobra, dzięki wielkie, do następnego.